Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać torebkę szydełkiem ze sznurka, taką torebkę szoperkę. W tej chwili postaram się wstawić zdjęcia, ponieważ wykonałam dwie takie torebki, żebyście zobaczyli, jak wyglądają już po zakończeniu. W moich filmach znajdziecie to inną torebkę ze sznurka, którą robiłam kiedyś, ale to była taka bardziej torebka trochę o innym kształcie, trochę szersza, a trochę niższa. W tej torebce użyjemy sznurka bawełnianego 5 mm. Potrzebujemy do niego dwa takie motki. One mają 100 metrów, 430 gram. Ja sobie te motki przewijam zawsze w kłębki, jest mi łatwiej robić. Oprócz tego potrzebować będziemy szydełka. Ja używam numer 7. Wy musicie spróbować, które szydełko Wam pasuje, którym robić. Jedno jest tutaj pewne. Ta torebka powinna być dosyć sztywna, więc to nie może być też za duże szydełko, żeby ona nie była za luźna. Oprócz tego będę korzystać z mniejszego szydełka, to jest szydełko numer 6, które przydaje się potem do chowania nitek, które zostają, więc na razie je sobie odłożę na bok. Poza tym nożyczki, nitka, zwykła nitka z igłą w kolorze jak najbardziej zbliżonym do sznurka, która potem też nam się przyda przy chowaniu nitek. Uchwyty. To jest opcjonalne, to znaczy uchwyty możecie zrobić oczywiście również szydełkiem. Ja w tej torebce postanowiłam wykorzystać gotowe uchwyty, ponieważ według mnie dają naprawdę fajny efekt i tak fajnie wykończają tą torebkę. Na razie też odłożę je na bok. Jeszcze jedna tutaj uwaga. Tak jak powiedziałam, potrzebujemy 200 metrów sznurka, czyli dwa takie motki, u mnie przywinięte na kłębki, ale robiąc pierwszą torebkę zieloną, naprawdę zostało mi tego sznurka bardzo mało. Robiąc beżową już więcej. Widzicie, jedna osoba, dwie niby takie same torebki, zostają różne ilości, ale jest niebezpieczeństwo, że przy jakiejś kolejnej mogłoby mi tego sznurka zabraknąć. Więc no, każda z nas robi inaczej, bardziej ściśle, bardziej luźno i w tym momencie tego sznurka może pójść i inna ilość i może się okazać, że Wam go nie starczy. Więc tutaj są dwa wyjścia, albo możecie zaopatrzyć się od razu w większą ilość, nie wiem, 250, chyba też jest możliwość kupienia sznurka w ilości 50 metrów. Lub po prostu, jeżeli będziecie widzieć, że ten sznurek Wam się niebezpiecznie kończy, miejcie też na uwadze, że on też będzie potrzebny do przytwierdzenia uchwytów, to po prostu zróbcie jedno czy dwa okrążenia mniej. Będzie trochę niższa ta torebka w tym momencie. Wykorzystamy motek i szydełko, to jest to, co nam będzie potrzebne na początek. Żeby zrobić tą torebkę dobrze, jeżeli potrafiłybyście zrobić już oczka łańcuszka i półsłupki, a także oczka ścisłe. Jeżeli jesteście całkiem początkujące, to zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów, w których pokazuję, jak właśnie wykonać te podstawowe elementy. Poza tym zaczniemy od zrobienia dna. Do zrobienia dna wykorzystamy taki schemat. Będziecie sobie potem mogły do niego w każdej chwili wrócić na każdym etapie. Ja go położę sobie gdzieś tu z boku, żeby też mieć przed oczami. No to zaczynamy. A jeszcze powiem, jeżeli Ci się ten film spodoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę.
Jeżeli będziesz miała jakieś uwagi co do filmu, to zachęcam do komentowania. A jak nie chcesz przegapić moich kolejnych filmów, to zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy. Zostawiam sobie ciut dłuższą tą nitkę początkową, żeby potem móc ją łatwiej schować. Oczko łańcuszka, szydełko numer 7. Gdzieś ono tutaj było. Jest. I zaczynamy od zrobienia 25 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Ok. Dopowiem jeszcze, że wymiary torebki, już te końcowe, podam w opisie pod filmem. Przysuniemy sobie jeszcze ten wzór. Wykonałyśmy 25 oczek łańcuszka. I teraz zgodnie z tym schematem, tak, robimy od tej strony patrząc tutaj i będziemy szli w tą stronę, potem robiąc te okrążenia. To jest nasze 25 oczko. Teraz wbijamy się w trzecie oczko od strony szydełka, robiąc jeden półsłupek. I teraz robimy po jednym półsłupku. Tak przechodzimy teraz do tych zielonych kresek. Robimy w każdym półsłupku po jednym oczku, aż do przedostatniego oczka, czyli robimy 21 półsłupków. Cztery. Tu chwytamy tylko za tą jedną. Tak, tu mamy oczko. I wbijamy się pod tą jedną nitkę. Jesteśmy w przedostatnim oczku. Tutaj. Teraz w ostatnie oczko wbijamy się 3 razy, za każdym razem robiąc półsłupek. Raz. 2. 3. I tym sposobem przechodzimy na drugą stronę naszego łańcuszka. Tak? Robiłyśmy tutaj, w tą stronę cały czas. I teraz zawijamy, obracamy i robimy po tej stronie łańcuszka, również wbijając się pod jedną, tą pierwszą nitkę tylko, tak? Robimy 21 półsłupków. Po jednym półsłupku każde oczko. Zrobiliśmy 21 półsłupek po tej stronie. Jesteśmy w tym miejscu. Został nam ostatni, ten półsłupek, który wbijemy z drugiej strony łańcuszka w to trzecie oczko łańcuszka od końca. I w tym momencie, na tym etapie, czyli w pierwszym okrążeniu, ale to jest nasz tak jakby drugi etap, uzyskaliśmy 48 półsłupków
łącznie. Zaczynamy, tak, jesteśmy w tym miejscu. Zaczynamy teraz kolejne okrążenie, w którym będziemy musieli uzyskać 54 półsłupki łącznie, wbijając się w drugie oczko, właściwie w ostatnie oczko łańcuszka 2 razy. Tak, to jest nasze to oczko, w które się nie wbijamy. Wbijamy się w to oczko na samym środku i robimy 2 półsłupki. Przechodzimy dalej, znów tak jakby przekładamy naokoło naszą robótkę i robimy w kolejne oczko znów 2 półsłupki. I znów robimy 21 półsłupków, po jednym w każdym oczku, tak? I na tym etapie się znów spotkamy. 21. I teraz każdy z tych 3 oczek, które robiliśmy w pierwszym okrążeniu, wbijamy się 2 razy, robiąc po 2 półsłupki. Tak, w to oczko, 2 półsłupki, w to oczko, 2 półsłupki i w to oczko 2 półsłupki. Pierwsze. No niestety praca ze sznurkiem jest często siłowa. To nie jest łatwe szydełkowanie. Przyjemne, ale niełatwe. Można sobie wyrobić niektóre mięśnie. I ostatni raz. Ok. I znów. Tak, byłyśmy. Tak. Obracamy. I znów 21 półsłupków, aż dojdziemy tu do tego miejsca. Pierwszy. Tak, jesteśmy tutaj i kończymy to okrążenie, robiąc ten ostatni półsłupek poprzedniego okrążenia, 2 półsłupki. Skończyliśmy okrążenie drugie, zaczynamy okrążenie trzecie, u mnie oznaczone jako etap 4, w którym będziemy musieli uzyskać łącznie 60 półsłupków. Tak, skończyliśmy tutaj, przechodzimy teraz do czerwonego okrążenia, czyli robimy w kolejnym oczku 2 półsłupki. Drugi, następnym 1 półsłupek, w kolejnym 2 półsłupki i w kolejnym 1 półsłupek. I znów 21 półsłupków. To jak widzicie jest element niezmienny po jednej i po drugiej stronie łańcuszka. Pierwszy. Znów sobie obracamy powoli już nasze dno torebki i robimy sekwencję. Kolejny półsłupek, 2 półsłupki, 1,
2, 1, 2, 1. Tak, czyli 2, 1 powtarzamy 3 razy. Dwa, 1. Dwa, 1 i ostatni raz. 2, 1. I znów obracamy i robimy 21 półsłupków. 21. I kończymy to okrążenie robiąc sekwencję 2, 1. Tak, to jest tak jakby w tej części zakończamy jedną taką sekwencją, rozpoczynamy dwiema, a tu po prostu robimy 3. Czyli jeden, drugi w to samo oczko i 1. Ok, zakończyliśmy okrążenie trzecie. Tak wygląda. Póki co nasze dno, torebki i rozpoczynamy okrążenie czwarte, u mnie ostatnie, gdzie musimy osiągnąć 66 półsłupków łącznie, tak? Czyli przechodzimy tutaj do tego miejsca. Tu zakończyliśmy, rozpoczynamy kolejne okrążenie od sekwencji 2 półsłupki w jednym oczku, 1, 1 i powtarzamy to drugi raz, 2 półsłupki w jednym oczku, 1, 1. Dwa półsłupki w jednym oczku. Jeden, 2 półsłupki w jednym oczku. I 1, 1. Ok. I teraz robimy znów 21 półsłupków, po jednym półsłupku w każde oczko. Tutaj na tym łuku robimy sekwencję, powtarzamy 3 razy sekwencję 2 półsłupki w jednym oczku, 1, 1, tak, czyli znów 2 półsłupki, 1, 1, 2 półsłupki, 1, 1. Znów robimy po drugiej stronie łańcuszka 21 oczek i zakończamy nasze dno, robiąc ostatnią raz sekwencję 2 półsłupki, 1, 1. I w tym miejscu się spotkamy znów. Zakończyliśmy tutaj robienie, zakończyliśmy. Cały czas nie mogę się przestawić, a przecież i mężczyźni robią na szydełku. Zrobiliśmy nasze dno naszej torebki. Tak, mamy dookoła w tej chwili 66 półsłupków i tutaj ja bym zakończyła. To znaczy, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie poszerzyć sobie dno tej torebki, żeby było szersze, będzie wtedy bardziej pojemna. Tu już pewnie zauważyłyście prawidłowość, że najpierw były po 2 półsłupki w jednym oczku, potem była sekwencja 2-1, potem 2-1-1, czyli jakbyście chciały zrobić kolejne okrążenie, to by było 2-1-1-1, tak? Ale prawdę mówiąc odradzam. Z 2 powodów. Pierwszy to taki, że jak poszerzycie dno, zwiększy Wam się ilość półsłupków w okrążeniach i siłą rzeczy zużyjecie więcej sznurka niż te 200 metrów.
A co za tym idzie, wasza torebka będzie cięższa. Tak, w tej chwili zużywając niecałe, czy no czasami całe 2 motki, to jest 900 łącznie, 800, przepraszam, 60 gram, czyli to jest prawie kilogram, tak? Bo w jednym motku 100 metrów sznurka mamy 430 gram, razy 2 to jest 860, czyli to jest prawie kilogram z wagi samej torebki, a do tej torebki przecież no, chcemy coś włożyć, co też ma swoją jakąś wagę. Więc tutaj w obawie przez to, żebyście się nie przeciążyły, to odradzam poszerzanie. Myślę, że dla większości osób ta szerokość dna będzie naprawdę wystarczająca i przy okazji wygodna. Dobrze, zaczynamy robić dalej. Nasze dno zakończyłyśmy, więc odkładam sobie schemat, nie będzie nam już potrzebny. Teraz będziemy szydełkować dookoła, w każdym okrążeniu robiąc 66 półsłupków. Z tym, że to pierwsze okrążenie będzie trochę inne. Zrobimy sobie takie odcięcie, tak żeby torebka nam się tak bardziej naturalnie wywinęła w tym momencie do góry. I będziemy w tym celu wbijać się tylko za tylne oczko. Tak, nie wbijamy się tu pod 2 nitki oczka poprzedniego okrążenia, tylko w tym jednym okrążeniu, czyli 66 razy, musimy zrobić 66 półsłupków, wbijając się tylko za tą wewnętrzną, tylną nitkę. Pierwsze. Tu już robimy tylko po jednym półsłupku w każdym oczku. Trzecie. Czwarte. Tak i tak dalej. Tu już widzicie, że jak nam się to wywinie, to tu zostanie taka ładna linia. Ok, skończyłam to pierwsze okrążenie, które nam tu powoduje, że ta torebka już będzie rosła w górę. Tak, kolejne okrążenie. Jeżeli Wam się tutaj troszkę wywija, tak, nie jest idealnie płaskie, ale tylko troszkę, to się nie przejmujcie, ponieważ ta torebka potem, jak będziecie robić kolejne okrążenia, to usiądzie, tak, siłą rzeczy pod naciskiem, tak, będzie ciężej tutaj i to się tutaj nam ładnie naprostuje. Jeżeli jednak za mocno się Wam wywija, no to już jest znak, że coś zrobiliście nie tak i warto spróć i zrobić na nowo. Dobrze, kolejne okrążenia, 24 okrążenia w tej chwili. Robimy po 66 półsłupków, już wbijając się pod 2 nitki. Tak, czyli łącznie 25 okrążeń w górę, ale uwaga, uwaga, to jeszcze nie będzie koniec. Pokażę Wam potem, co dalej. Oczywiście nie musicie teraz przez tyle okrążeń liczyć 66 półsłupków. To zależy, jak kto lubi. Można sobie jakimś znacznikiem zaznaczyć początek, tak? Po prostu lecieć, oglądając jakiś film do tego znacznika. Tak, wiemy, że jeden rząd, drugi, trzeci. Przekładamy po prostu sobie te znaczniki w ten znacznik wtedy, tak? Także jak kto lubi, ja bezwiednie i tak liczę oczka, liczę półsłupki, jak robię. I tak jak mówiłam, 24 okrążenia po 66 półsłupków. Teraz przed nami przerobiłam 25 okrążeń po 66 półsłupków w innej torebce niż tej, którą pokazywałam na początku. Pokażę Wam teraz, jak zrobić 2 ostatnie okrążenia.
25 kończymy oczkiem ścisłym. Jakby zamykamy. Do tej pory robiłyśmy ślimakiem. A to przedostatnie okrążenie zamykamy przed właściwie oczkiem ścisłym. Robimy jedno oczko łańcuszka i dookoła ostatnie okrążenie półsłupkami. Przerobiłyśmy teraz ostatnie, 26 okrążenie półsłupkami. Ostatnie okrążenie całej torebki będziemy robić oczkami ścisłymi. Tak, czyli robimy 66 oczek ścisłych. Pamiętajcie jednak, żeby zbyt mocno nie zaciągać, tak? Żeby te oczka nie były za ścisłe, bo wtedy ta torebka się nam za bardzo ściągnie tu na górze, a zależy nam na tym, żeby miała tą samą szerokość, tak? Czyli wbijamy szydełko, wyciągamy tą nitkę dosyć mocno, przeciągamy. I tak przez całe okrążenie. Widzicie? Tak będzie wyglądać, tu już po tych 3 oczkach widać, jak będzie wyglądać nasze zakończenie. Się tak troszeczkę wyeksponuje ten koniec. Zrobiłam ostatnie oczko ścisłe, obcięłam nitkę, przekładam i teraz muszę ją sobie wyrobić, przełożyć do tyłu. W sensie do wewnętrznej strony. Nie wiem, czy to będzie widać. I potem tu zrobimy, jeszcze raz ją przyciągnę, żeby była trochę dalej od góry. Robię supełek i dalej również szydełkiem chowam ją. Ciężko takie duże gabaryty pokazać. A tu wewnątrz schowam ją potem trochę niżej, przeplatając między półsłupkami, ale to będę się tym bawić potem. Pozostało nam teraz przytwierdzić uchwyty. Uchwyty musicie sobie najpierw przyłożyć. Tak, jakiej chcecie, żeby były odległości od siebie. I musicie tak zrobić z jednej i z drugiej strony, tak? Identycznie. Tu jedne i tu drugie. Mamy dwa takie same. Ja bym chciała, żeby moje uchwyty były mniej więcej w tej pozycji, tak? Czyli żeby tutaj to kółeczko zaczynało się pod przedostatnim okrążeniem.
Policzę sobie mniej więcej, ile do środka tych półsłupków, ile do zewnątrz tych półsłupków mam z jednej i z drugiej strony. Jeżeli tak, to przytwierdzę. To jest tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak? I jeżeli chciałabym to zrobić z tej strony tak samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli w ten sposób. Ale tu mi się coś źle układa. Widzę ta rączka, że chyba chciałaby być szerzej. A teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, tak by mogło być, tak? Jeżeli chcemy przytwierdzić tak jak ja tutaj, tak? Żeby ta rączka była, kółko zaczynało się pod przedostatnim okrążeniem, no to już widzę, że mniej więcej w tym okrążeniu, przy 100 przekładam sznurek przez kółko. I teraz tak, dolna nitka, przeciągam ją na drugą stronę, do wewnątrz. O. I górna nitka, przeciągam ją w okrążeniu wyżej. Takich przeciągnięć, które nam tu będą trzymać, musimy tu dosyć mocno to przeciągnąć. Ja zrobię 4 lub 5. Zobaczę, jak będzie wyglądać na pierwszym kółku. Musimy tylko pamiętać, żeby jeżeli w pierwszym kółku zrobimy 4 przeciągnięcia, to w pozostałych 3 również zrobić 4 przeciągnięcia, tak? Teraz tą górną nitkę. Tak, tu muszę sobie zahaczyć. Przeciągam. Nie jest to takie proste, żeby to zrobić i Wam jednocześnie pokazać w kadrze. O, przeciągam w półsłupku obok i znów wyżej. Już teraz operuję tylko tą jedną nitką. Tamta została z tyłu. Mamy przeciągnięte 2 razy. Razy. Idziemy teraz do wewnątrz naszej torebki. Tutaj mocno ściskając robimy ze 2 supełki. Mocno zaciskamy. Okay. Też wrabiamy, obcinamy sobie te nitki na trochę krótsze, tak? Też może. I wrabiamy je tu wewnątrz. Ja może odwrócę tą torebkę na lewą stronę. Zaczekajcie chwilę. Mam torebkę na lewej stronie, będzie może łatwiej pokazać, jak tą nitkę, jak te nitki wykańczam. Biorę sobie troszkę mniejsze szydełko i przeplatam pomiędzy pojedynczymi nitkami kawałek dalej w dół, czy też tu w bok.
Jeszcze raz. Okay. Obcinam sobie tą nitkę. I teraz, żeby po pierwsze, na pewno nam się to nie rozwiązało, a po drugie, żeby wykończyć, ponieważ widzicie, ten sznurek ma biały rdzeń. Jesteśmy dosyć blisko otworu torebki, więc żeby to nie wyglądało nieestetycznie, nic nie wystawało, to ja po prostu nitką w podobnym kolorze przyszywam tą końcówkę. Tak, żeby tego białego, tak jak łączyliśmy dwa sznurki, tak, żeby tego białego nie było widać, żeby go schować. On się tą nitką tu ściśnie. O. Już wystarczy, myślę, zakończę. I jedną z nitek mamy z tyłu wykończoną. Tak, w ten sam sposób wykończamy drugą nitkę i przytwierdzamy pozostałe 3 kółka od naszego uchwytu. Także powodzenia i do zobaczenia za chwilę. Moja torebka jest gotowa, mam nadzieję, że Wasza również. Pokażę ją tak na raty, bo nie wchodzi mi w kadr. Jeszcze jej nie wykończyłam w środku, zrobię to za chwilę. Chciałam Wam jeszcze pokazać, ile zostało mi włóczki, znaczy sznurka z tych 2 motków. Tak, to dlatego na początku Wam mówiłam, że mi wychodzi na tą torebkę, zużywam 2 motki po 100 metrów, ale to jest naprawdę na granicy. Jak robiłam zieloną torebkę, zostało mi jeszcze mniej tego sznurka. To pewnie też czasami zależy od dnia, od tego, jak ściśle się robi. Więc musicie wziąć to pod uwagę, robiąc Waszą pierwszą torebkę, żeby być może mieć jednak troszkę większy zapas niż te 2 motki. Albo po prostu, jeżeli macie tylko 2 motki i widzicie w pewnym momencie, że tego sznurka Wam może nie wystarczyć, pamiętając jeszcze o tym, że jest on potrzebny tutaj do przytwierdzenia tych uchwytów, to zrobicie torebkę o na przykład jedno okrążenie niższą. Moja torebka ma wysokość 30 cm. Tak wygląda z uchwytami. Kiedyś, dawno temu nakręciłam też film z troszkę inną torebką, która była tutaj w tą stronę szersza, ale z kolei niższa. Była taka bardziej plażowa, ta jest taka bardziej szoperka. Jeżeli miałybyście ochotę obejrzeć ten poprzedni film, to w prawym górnym rogu powinien pojawić się odnośnik do niego za chwilę. Uczulam tylko, że być może w tamtej torebce dno nie było tak do końca dopracowane, jak jest tutaj, więc robiąc tamtą torebkę właściwie robiło się ją identycznie, tak? Z tamtej możecie wziąć sobie jedynie łączenie kolorów, było chyba tam pokazane z tego co pamiętam, i możecie sobie wziąć ilość łańcuszka, jaki jest potrzebny na taką szerszą torebkę. Ale dno w tej torebce już wychodzi lepiej, bo przy tamtej kilka osób pisało, że coś im się skręca, zawija, więc gdzieś tam jakiegoś jednego oczka może brakowało, a jak ktoś robi ściśle, to tym bardziej to widać. Tu już myślę nie powinno być takich problemów. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to kliknij proszę łapkę w górę. Będę wdzięczny za każdy komentarz, te miłe,
ale również te z uwagami, co mogę ulepszyć, co poszło nie tak. I zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.